Cześć! W ostatnim okresie otrzymałem tą oto paczuszkę od jednego z moich widzów, iż obejrzał film z naprawy Yamaha RXV 661, który można obejrzeć tutaj. I czy nie naprawiłbym jego amplitunera? Zapytałem o objawy uszkodzenia. Widz odpisał, iż usterka dotyczy działania przedniego panelu, a w zasadzie braku jego działania lokalnie oraz zdalnie. Także usterka, jaką opisał, nie jest typową usterką, jakie się dość często spotyka w podobnych modelach, zatem naprawa może być całkiem ciekawa. Poprosiłem o wysyłkę sprzętu do mnie na diagnostykę i ewentualną naprawę. Zanim rozpakujemy paczkę, chciałbym niejako troszkę zrestartować konkurs ogłoszony w odcinku z naprawy Yamaha 797 Black. Wyniki konkursu ogłosiłem w odcinku Konserwacja szampańskiego Pioniera 502R, ale wytypowany zwycięstwa nie skontaktował się ze mną. Ponadto nie posiada on na swoim profilu widocznego adresu e-mail. W związku z powyższym ogłaszam nowy konkurs, a do wygrania nie jeden, ale 2 pendrive'y Samsung Duo Plus 64 GB. Samsung nie jest sponsorem konkursu, ale aby je zgarnąć, wystarczy polubić film i napisać dowolny komentarz pod nim. Proponuję także kliknąć dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnego filmu, w którym ogłoszę zwycięzcę konkursu. A teraz przystąpię do otworzenia paczuszki i sprawdzimy, w jakim stanie jest Yamaszka. Paczuszka wygląda na całkiem solidnie zapakowaną. Jeszcze jakaś paczuszka, może jednak będzie pilot. O, jest. Yamaszka widziała lepsze czasy. Zobaczcie, wszystko jest brudne. Tutaj jakieś rysy. Przewód. Tutaj dorabiany. Pilot jest taki cały uciepciany czymś. Z tyłu brakuje troszeczkę śrubek. Tu jest inna. Tu jest inna, no i cały amplituner jest taki, jakby leżał w piwnicy. Klient twierdzi, że sam wzmacniacz działa, bo go używa. Po prostu zatrzymało się to na jakimś źródle i już nie może go zmienić na żaden inny. Sprawdzimy to. Ja oczywiście podłączam wzmacniacz przez żaróweczkę, żeby go zabezpieczyć. Ok, żaróweczka rozbłysła i zgasła. Amplituner kompletnie nie reaguje na przycisk standby. Nie słyszę też klikania przekaźników, ani zmiany programu, ani źródła. Ponadto kompletnie ciemny wyświetlacz. Nie będziemy czekać, rozkręcamy. Pokrywa górna zdjęta. Widzę, że już ktoś tutaj był przede mną. Inżynierowie z Yamaha zaprojektowali takie uchwyciki do tego, żeby trzymały one taśmy, żeby się ta taśma nie przemieszczała. No, wszystkie taśmy tutaj są takie, widać, że ktoś tu był. Tutaj taśma jest bardzo zagięta. Nie wiem, czy ona nie jest pęknięta, to sprawdzimy, pomierzymy. Widać na dole obudowy ślady korozji, w związku z tym zakładam, że wzmacniacz był w jakimś momencie gdzieś tam podlany. Zabieramy się za diagnostykę. Oj, tutaj ta taśma widziała lepsze dni.
W pierwszej kolejności zdemontujemy front panel. Ok, front panel mamy ściągnięty. Wystarczy jeszcze tylko odkręcić dwie śruby, żeby przechylić go do przodu, ale zanim to uczynimy, generalnie chciałbym pomierzyć tutaj główne linie zasilania, czy czegoś przypadkiem nie brakuje. Co ciekawe, jak załączamy amplituner, słychać z tyłu, że przekaźniki klikają. To znaczy, że amplituner puszcza sygnał na głośniki z tyłu, natomiast na wyświetlaczu nic się nie wyświetla, czyli ta część tak jakby nie dostaje informacji zwrotnej, że jest uszkodzona, jest niezależnym elementem amplitunera. W związku z tym usterki mogą być tylko związane tutaj z samym przednim panelem. No ale tak jak wcześniej wspominałem, najpierw pomierzymy główne linie zasilania i po kolei będziemy eliminować to, co jest sprawne i będziemy po sznureczku szli do przodu. Pomierzymy sobie główne linie wychodzące tutaj pod spodem koło transformatora z płytki Function 3. Pierwsza linia powinna mieć w granicach 10V. Tak jest. Druga linia powinna mieć w granicach 1V. 4,5 musi być. Trzecia linia powinna mieć 0. Ok. Czwarta w okolicach 5. 5.1. W porządku. Szósta też powinna mieć w okolicach 5. I tak jest. I siódma to jest linia resetu 5V. W porządku. Jest jeszcze jedno wyjście z płyty Function 3, ale muszę tutaj tą trytytkę wciąć. Zmierzymy jeszcze wyjście drugiego złącza z płyty Function 3. Do płyty Operation 3 podłączony jest transformator, który daje napięcie w okolicach 10V. Tutaj jest prostowane napięcie, filtrowane i wychodzi tutaj na to złącze CB251. Napięcie powinno wynosić w okolicach 12V. Mamy 11,3, trochę nisko, ale nie ma tragedii. Czyli te napięcia już mamy sprawdzone. Zobaczcie. Generalnie zawęziłem brak zasilania na przednim panelu całkowicie. Tutaj na pierwszy pin wchodzi zasilanie i tam się rozprowadza po całym panelu. Natomiast tranzystor odpowiedzialny znajduje się na płycie tutaj pod spodem, tej głównej płycie Main 1. Natomiast przy demontażu poszczególnych elementów, które mi nie są potrzebne tak na dobrą sprawę do diagnostyki, zobaczcie, co się dzieje. Ten cały uchwyt, który trzymał tą płytę, był zamontowany tutaj, jest pęknięta płyta PCB. Jeszcze nie wiem, czy to będzie miało wpływ na cokolwiek, bo tutaj widzę, że jest nóżka tego tranzystora troszeczkę jest jakby w powietrzu, ale przypuszczam, że ona wciąż jest połączona ze ścieżką pod spodem. Jest taka sytuacja. Płytę mam wyciągniętą z amplitunera. Sporo było wykręcania płytek, także jeżeli ktoś nie czuje się na siłę, aby wyciągnąć tą płytę z chassis, to proponuję po prostu tego nie robić, bo jest bardzo dużo różnych podłączeń, które można omylnie podłączyć w inne gniazdo, co spowoduje dalsze kłopoty. Ok, amplituner już mam złożony, wstępnie oczywiście, nie wszystko jeszcze jest popodłączane, natomiast na płycie głównej sprawdziłem Q1068 jest sprawny. Przy okazji wymieniłem dwa kondensatory, które znajdowały się w okolicach radiatora. To są kondensatory C1001 i C1000, ponieważ znajdują się blisko radiatora. Ich żywotność się skraca i przez to występuje usterka braku podświetlania na wyświetlaczu. Czas montażu. W sumie zwróciłem na to uwagę wcześniej, ale nie zareagowałem. Wam pokażę, o co chodzi. Podczas składania zauważyłem, że wokół procesora na nóżkach pojawiła się korozja. I tak jak wcześniej wspominałem, ten wzmacniacz na dole miał ślady zalania, więc nie wykluczono, że to popłynęło po płycie głównej i gdzieś pokapało na dół. To już wstępnie wyczyściłem, ale muszę sprawdzić poszczególne nóżki pod mikroskopem. Widać jeszcze ślady. Albo są to już zjedzone nóżki i trzeba będzie to wszystko poprawić, albo jeszcze jest brud i tak czy siak no, muszę to wrzucić pod mikroskop, żeby zobaczyć dokładnie, co tam się znajduje. Wcześniej ani lokalnie, ani zdalnie
amplituner nie reagował na zmianę, na przykład ta pokrętło jest odpowiedzialne za zmianę programu, a to pokrętło jest odpowiedzialne za wybór źródła. Zmiana programu załącza dodatkowe przekaźniki, jeżeli ktoś ma włączony tryb stereo, na przykład na wielokanałowy, to słychać cyknięcia załączania poszczególnych kanałów. I teraz kręcimy programem i słychać przełączanie trybu stereo na wielokanałowy. To samo możemy uczynić z pilota. Wybór trybu jest tutaj na dole. Natomiast dalej nie mamy działającego wyświetlacza, także ja demontuję płytkę z głównym procesorem, wrzucam ją pod mikroskop, sprawdzam ścieżki, poprawiam i po poprawie zobaczymy, co się będzie działo. Być może... Aha, jest jeszcze jedna rzecz. Po oczyszczeniu tych styków, podkreślam, tylko po oczyszczeniu, mamy napięcia na wyświetlacz F1, F2 biegnące z transformatora. Jest to ten żółty przewód i on sobie tutaj idzie na płytkę z wyświetlaczem. Jest to 26V i one teraz występuje. Wcześniej nie było go. Wszystkie linie zostały sprawdzone, były obecne. Część amplituneru się uruchamiała, część nie uruchamiała. Tak jak mówię, no wszystkie funkcje związane tutaj z przednim panelem nie funkcjonowały ani zdalnie, ani lokalnie. Czyli tak jakby procesor nie wiedział, że jest usterka i załączał mimo wszystko amplituner do pracy. Także ja demontuję tą płytkę, sprawdzamy sam procesor pod mikroskopem, no i zobaczymy, jak będzie reagował amplituner po naprawie. Ok. Chip jest już na swoim miejscu, ścieżki zostały naprawione, tutaj też przelotka była skorodowana, ona była zjedzona wręcz powiedziałbym, w związku z tym została naprawiona przelotka, trzeba było przewód przepuścić na drugą stronę, aby miał połączenie. Płyta została wyczyszczona, wkładamy ją do amplitunera, odpalamy, zobaczymy jaki będzie efekt. Jak widzicie, zdemontowałem
Przedni panel z wyświetlaczem, który nie działa, już to potwierdziłem. Jest uszkodzony sam wyświetlacz. Chip, który obsługuje ten wyświetlacz pod spodem, wypuszcza prawidłowe napięcia na wyświetlacz, natomiast wyświetlacz całkowicie jest martwy. Próbowałem go, że tak powiem, w cudzysłowie sprawdzić, zreanimować, tak jak w przypadku 797 Black. Zapalają się tutaj te poziome filamenty, natomiast tu jest kompletnie martwy. Także zamontowałem wcześniej oczywiście tą płytę z mikroprocesorem. Amplituner się odpala, ale po kilku sekundach następuje wyłączenie sprzętu. Prawdopodobnie jest w jakimś trybie Protect, ale ponieważ nie widzę informacji na wyświetlaczu, to nie potrafię powiedzieć dokładnie, czy to faktycznie jest to. Naprawiłem ścieżki biegnące do procesora. Prawdopodobnie on teraz dostaje sygnał zwrotny, że coś jest nie tak i wchodzi w tryb Protect. Druga sprawa, że ponieważ wlutowałem wcześniej procesor z płyty głównej, na której znajdowała się bateria, być może, że wykasowały mu się jakieś ustawienia lub przywrócić ustawienia factory. Natomiast aby to uczynić, i tak potrzebuję ten wyświetlacz. Ten wyświetlacz ma model 17BT29GNK. Natomiast mam bardzo podobny wyświetlacz, który jest z modelu Yamaha RXV 759 SE i ten model nazywa się 17BT26GNK. One są prawie że identyczne. Różnice są bodajże w jednym znaku wyświetlanym, tutaj troszeczkę inaczej, bodajże on Matrix, a tam jest chyba nieokreślony jeszcze. W związku z tym to są naprawdę detale, bo takie wyświetlacze nie rosną na drzewie, w związku z tym nie mam zbytnio dostępu do takich wyświetlaczy, one nie są już produkowane, nie można ich nigdzie kupić ani u Chińczyków, ani na sklepie u Yamahy, natomiast można je jedynie nabyć z uszkodzonych modeli. No i tak właśnie uczynię. Yamaha 759 SE, którą mam tutaj na warsztacie, ona była przeznaczona na naprawę, natomiast no, zostanie po prostu dawcą. Zabieramy się za robotę. Górną pokrywę wzmacniacza DSP-AX 759 SE Yamaha mamy ściągniętą i teraz w zasadzie dostaniemy się do front panelu, aby się dostać do wyświetlacza. Udało się uwolnić płytę wyświetlacza z amplitunera 759. Tutaj mam wyświetlacz 661, tutaj 759. Różnice są w zasadzie, tutaj jest DSD lub OSD, natomiast tutaj jest literka A, więc prawdopodobnie amplituner z tym wyświetlaczem tutaj jeszcze nie wiedzieli, co w tym polu będzie napisane, dlatego napisali literkę A. Tutaj natomiast jest już wykorzystane to pole w konkretnym celu i taka różnica. Zabieramy się za wylut. Mamy wymieniany wyświetlacz. Trzeba było także wymienić układ sterowania wyświetlaczem, który znajduje się od wewnętrznej strony displaya. Poprawiłem główny procesor oraz jego nóżki, które były skorodowane, zjedzone, kilka przelotek i generalnie odpalamy. Jak widać, wzmacniacz można załączyć do pracy, natomiast on nie pozostaje załączony. Z dobrych informacji wyświetlacz, jak widać, funkcjonuje. Natomiast przypuszczam, że usterka będzie gdzieś na płycie głównej wokół procesora. Tam były największe ogniska zalań i korozji.
W związku z powyższym no nic innego nie czeka mnie jak demontaż ponownie płyt, aby się dostać do płyty głównej i przyjrzeniu się jeszcze raz jej w poszukiwaniu uszkodzonych elementów. Amplituner mam wstępnie złożone oczywiście, bo to wszystko jeszcze nie jest nieposkręcane, a to z tego tytułu, że tutaj płytę procesora musiałem wyciągać 5 razy. Dlaczego? Ponieważ funkcje tutaj tak na dobrą sprawę powracają pewnymi etapami, powiedzmy sobie. Jak widzieliście, procesor był podlany. Musiał być długo podlany, bo zostały zjedzone poszczególne przelotki. No i połączenie nóżek poszczególnych z padami płyty głównej nie było pewne. W związku z powyższym musiałem ściągnąć ten procesor, wszystko oczyścić, założyć go z powrotem. Natomiast płyta jest wielowarstwowa, tutaj ta płyta główna. Co to oznacza? No, poszczególne przelotki, jak już sama nazwa mówi, przychodzą od góry do dołu lub z dołu do góry, ale wewnętrznie też się łączą. Wewnątrz płyty są poszczególne pady, które się rozchodzą. No i dochodziło do sytuacji, że po zamontowaniu procesora i po zmontowaniu tutaj tego wstępnie na przykład powrócił wyświetlacz, ale sterowanie tutaj z front panelu nie występowało, ale za to było zdalne sterowanie znowu. Później jak już wszystko powróciło do normy, Amplituner wchodził w tryb Protect. W związku z powyższym okazało się, że głowica po wypięciu tej taśmy wychodził z trybu Protect. W związku z tym myślałem, że jeszcze głowica jest uszkodzona, ale nie, jednak głowica była sprawna, winą było dalej problem tutaj z płytą główną, którą musiałem ponownie wyciągać i ją pod mikroskop sprawdzać i mierzyć poszczególne przelotki. Teraz Amplituner działa. Jak słyszycie, pykły przekaźniki protekcji, wszystkie przyciski funkcjonują jak należy. A także zdalnie możemy zmieniać poszczególne funkcje. Także Amplituner w zasadzie mamy sprawny, natomiast do sprawdzenia jeszcze są wejścia HDMI, natomiast wszystkie pozostałe funkcje działają. Podepniemy oczywiście jakieś źródło, pomierzymy sygnały na wyjściu oraz czy wszystkie kanały funkcjonują poprawnie i wtedy będziemy mogli uznać naprawę za zakończoną. Ok, Amplituner mamy już skręcony. Puśćmy coś z biblioteki YouTube'a, żeby posłuchać. Kable i taśmy wewnątrz zostały poukładane. Starałem go jeszcze troszeczkę doczyścić, ale brud w nim jest bardziej uparty ode mnie. Więc zakończmy tą nierówną walkę i po prostu przejdźmy do podsumowania. Amplituner trafił do mnie z niedziałającym wyświetlaczem, brakiem reakcji na przyciski front panelu. Po otwarciu okazało się, iż można znaleźć ślady zalania. Diagnostyka i pomiary napięć nie dawały konkretnych wniosków, gdyż główne linie zasilania po prostu występowały. Mimo tego poszczególne płyty nie chciały współpracować ze sobą. Na przykład wypięcie tunera radia wprowadzało Amplituner w tryb Protect i wyłączały go. Spocząłem od sukcesywnego usuwania usterek oczywistych. Do wymiany był wyświetlacz. Po wymianie wyświetlacza okazało się, że uszkodzony był także procesor za wyświetlaczem sterujący nim.
Naprawa uszkodzonych połączeń na płycie mikroprocesora. Przy okazji pomierzyłem kondensatory na tej płycie i znalazłem garść kondensatorów o zaskakująco wysokim ESR. Po wykonaniu powyższych napraw AmpliTuner z działającego, ale bez wyświetlacza nie załączał się w ogóle, tylko w trybie serwisowym. Powinno być lepiej, a niestety było gorzej. Winowajcą całego zdarzenia była wciąż niedziałająca poprawnie płyta procesora. Wszystkie przelotki na PCB w obrębie zalania musiały zostać dokładnie sprawdzone oraz naprawione. Co ciekawe, zostały naprawione nóżki procesora i procesor zaczął dostawać sygnał zwrotny, iż coś jest nie tak. Do tej pory nóżki nie były zwierane do masy i dlatego AmpliTuner uruchamiał się, ale bez wyświetlacza. Naprawiony klocek wraca do właściciela, a Tobie, jeśli spodobał się odcinek, kliknij kciuk w górę i zapraszam do kolejnego. Cześć!